W Zielonej Górze nawet bogowie mają swój pomnik. Witam Was obok pomnika Bachusa, patrona wina i dobrej zabawy. W naszym filmie będzie oczywiście nie tylko o winie, ale też o najpiękniejszych zakątkach miasta, o jego najstarszych budowlach. O najpopularniejszym miejscu w Zielonej Górze. Do czego służyły te kamienie? Pokażemy Wam rozległy park, który znajduje się w miejscu, w którym przez ponad 300 lat robiono coś zupełnie innego. Powiemy Wam, czy w Zielonej Górze budowano okręty podwodne, ale oczywiście też opowiemy o piwnicach winnych. Jesteście gotowi? No to ruszamy. Zielona Góra to miasto, które od samego początku wydało nam się inne niż wszystkie, które do tej pory pokazaliśmy. Choć ma historyczne centrum z średniowiecznymi zabytkami, to równie ciekawe są miejsca poza nim, powstałe w XIX i na początku XX wieku, kiedy Zielona Góra przeżywała wielki rozwój. A przede wszystkim jest to miasto bliskie ideałowi miasta ogrodu, pełne zieleni i licznych fontan. Do Zielonej Góry dotarliśmy naszym ulubionym środkiem lokomocji – pociągiem. To właśnie dzięki doprowadzeniu tutaj kolei powstała jedna z najpiękniejszych ulic miasta – Aleja Niepodległości. Aleja nosiła wtedy niemiecką nazwę Bahnhofstrasse. Wzdłuż tej ulicy od końca XIX wieku zaczęły powstawać najbardziej reprezentacyjne wille przemysłowców i innych zamożnych mieszkańców. Dzięki temu, że miasto nie uległo zniszczeniu podczas przejścia frontu, a także, że w czasach PRL-u zrezygnowano z zastąpienia dawnej zabudowy nowymi budynkami, możemy podziwiać piękno ponad stuletnich domów. Aleja Niepodległości została przekształcona na deptak dla pieszych już w latach 70. Poza zielenią aleję zdobią pomniki, m.in. winiarki Emmy oraz słynnego legendarnego żużlowca Andrzeja Huszczy. Produkcja wina i sport żużlowy to dwie sfery, z których słynie Zielona Góra. O winiarstwie przypomina też stojący na drugim krańcu Alei Niepodległości posąg mitycznego boga wina Bachusa. Oprócz dużego posągu Bachusa, w całym mieście jest ponad 70 małych figurek bachusików. O tym, jak bardzo ważne dla Zielonej Góry jest winiarstwo, przypomina jeszcze jeden pomnik – patrona winiarzy oraz samego miasta, papieża, świętego Urbana I. Produkcja wina ma tutaj długą historię, sięgającą najdawniejszych dziejów miasta. Aby ją poznać, warto zajrzeć do znajdującego się przy Alei Niepodległości Muzeum Ziemi Lubuskiej. W muzeum jest kilka bardzo ciekawych wystaw. Jedna z nich poświęcona jest historii miasta. Początki Zielonej Góry według kronikarzy niemieckich sięgają XIII wieku, a najstarsze dokumenty wspominające o mieście pochodzą z XIV wieku. Rozwój miasta pokazany jest tu w bardzo oryginalny sposób. Na makiecie pojawiają się i znikają budowle. To taka podróż w czasie, gdy Zielona Góra należała kolejno do Piastowskiego Księstwa Głogowskiego, do Czech, Węgier, ponownie Czech, Habsburgów, Prus, Niemiec, by od 1945 roku znaleźć się w granicach Polski.
Przez stulecia dla gospodarki miasta było ważne sukiennictwo, a jako źródło dodatkowego dochodu winiarstwo, któremu jest poświęcona kolejna ekspozycja w muzeum. Są tu m.in. liczne narzędzia służące w dawnych czasach do produkcji wina. To nie jedyna rzecz warta zobaczenia w tym muzeum. Dla miłośników historii z dreszczykiem jest też wystawa poświęcona torturom i egzekucji prawa w dawnych wiekach. Naszą szczególną uwagę zwróciły 2 6-kilogramowe kamienie hańby, które skazana kobieta musiała nosić zawieszone na szyi przez cały dzień. Również miłośnicy sztuki współczesnej powinni odwiedzić to muzeum, gdzie prezentowane są dzieła wielu znanych polskich artystów. Z muzeum jest już tylko kilka kroków do serca miasta, Starego Rynku. Idąc, warto zerknąć pod nogi. Na chodniku jest oznaczone miejsce, gdzie stała jedna ze średniowiecznych bram Zielonej Góry, Brama Dolna. Miejsce po drugiej z bram górnej jest zaznaczone po drugiej stronie historycznego centrum. O ile bramy nie zachowały się, to istnieje wieża trzeciej, powstałej później bramy. To XV-wieczna wieża głodowa, zwana też Łaziebną. Pierwsza nazwa nawiązuje do więzienia, jakie znajdowało się w jej wnętrzu, a druga do położonej obok łaźni miejskiej. Istnieją też fragmenty XV-wiecznych murów, które zastąpiły pierwotne drewniane umocnienia. Obwód murów miał 800 metrów. Były one wykonane z kamienia polnego i cegły. Ich rozbiórkę rozpoczęto pod koniec XVIII wieku. W Zielonej Górze był też zamek, ale nie pozostało po nim nic poza nazwą ulicy Zamkowa. Pomiędzy miejscami, gdzie znajdowały się bramy miejskie, zachowała się średniowieczna siatka ulic z rynkiem, ale większość, czasem niezwykle urokliwych kamienic, pochodzi z XVIII i XIX wieku. Zielonogórski rynek urzekł nas również zielenią. W Polsce coraz mniej jest rynków z drzewami. Wiele z nich niestety zmieniło się w smutne betonowe place. Na jego środku wznosi się ratusz z 54-metrową wieżą. Chociaż swój obecny wygląd zawdzięcza przebudowie z końca XVIII wieku, to w jego murach można zobaczyć wyeksponowane fragmenty średniowiecznych murów, a przede wszystkim drewniane stropy w pomieszczeniu mieszczącym informację turystyczną. To jednak nie ratusz, a inny budynek jest najstarszą budowlą w mieście – konkatedra Świętej Jadwigi. To niezwykle piękna gotycka budowla, powstała na przełomie XIV i XV wieku na miejscu starszego kościoła. Została ufundowana przez wnuka świętej Jadwigi, księcia głogowskiego Konrada I. Jedno z wejść do świątyni jest bardzo niskie, tak aby wierni chylili głowy w pokorze. Wnętrze ma wyposażenie z późniejszych epok, z czasów panowania czeskiego i habsburskiego. Z tego ostatniego okresu pochodzi okazały XVII-wieczny chór. Jest co najmniej jeszcze jeden kościół wart odwiedzenia w mieście. Pochodzący z lat 40. XVIII wieku, kościół Matki Boskiej Częstochowskiej pierwotnie był kościołem ewangelickim Ogród Chrystusa. Wzniesiony został w konstrukcji szkieletowej z ceglanym wypełnieniem. W tym czasie, w wyniku wojen śląskich, Zielona Góra trafiła pod panowanie pruskie, a następnie do 1945 roku była częścią Niemiec.
Po II wojnie światowej miasto zostało przekazane Polsce. Niedługo potem planowano zburzenie tego kościoła, ale ocalał dzięki przekształceniu na świątynię katolicką. Jej wnętrze zostało nieznacznie zmienione. Pojawił się nowy obraz w ołtarzu, ale 3 kondygnacyjne empory, ambona oraz organy pozostały nietknięte. Z najdawniejszymi dziejami Zielonej Góry były też związane przedmieścia. Na jednym z nich powstał targ garncarski, obecnie plac pocztowy. Na przełomie XIX i XX wieku plac i jego okolice były zamieszkałe przez najbogatsze rodziny zielonogórskie. W tych czasach powstała niezwykła kamienica, licowana cegłą silikatową. Spacerując po Zielonej Górze można często natrafić na murale, te nawiązujące do tradycji winiarskich, wydarzeń historycznych, upamiętniające gwiazdy światowego kina i gwiazdę polskiej muzyki urodzoną w Zielonej Górze Marylę Rodowicz. W mieście natrafiliśmy także na niezwykły sklep, słup ogłoszeniowy. Sklep ten znajduje się niedaleko jednego z najbardziej znanych i lubianych miejsc w Zielonej Górze, Wzgórza Winnego, którego zbocza zgodnie z nazwą porastają winorośla. Należą one do różnych odmian. Na szczycie wzgórza wznosi się XIX-wieczny domek winiarza. Należał on do właściciela największej winiarni i wytwórni szampanów, Augusta Gemplera. To jeden z ostatnich zachowanych setek domków winiarskich, jakie niegdyś wznosiły się wokół miasta. W latach 50. XX wieku do domku dobudowano palmiarnię. Szybkie tempo wzrostu zasadzonych palm wymusiło dwukrotną rozbudowę palmiarni. Dziś to niezwykle okazały i malowniczy budynek, mieszczący poza palmiarnią, kawiarnię oraz restaurację z parkietem tanecznym. Odbywają się tu różne imprezy i na tę okazję palmiarnia jest często iluminowana, stając się jedną z najbardziej malowniczych budowli miasta. Jest tu też ważący 2 tony zegar, wykonany całkowicie z drewna, a przede wszystkim 2 pomosty obserwacyjne, z których przy każdej pogodzie można podziwiać panoramę miasta. Kiedyś z tego miejsca można było zobaczyć liczne winnice. Obecnie na ich miejscu stoją osiedla. W najlepszych czasach uprawy winorośli zajmowały powierzchnię 1400 hektarów. Wino było konsumowane wtedy w dużych ilościach i w niektórych winiarniach płaciło się nie za ilość wypitego trunku, ale za godzinę, w trakcie której klient mógł wypić tyle, ile chciał. Czy to wino było dobre, to już inna sprawa. Podobno było kwaśne, co z przekąsem miał skomentować władca Prus Fryderyk II, stwierdzając, że jest ono dobre, ale tylko dla tych, którzy nie muszą go pić. W każdym razie, jeśli komuś wtedy lokalne wino nie smakowało, mógł sięgnąć po konia. Pośród 13 wytwórni koniaku, jakie działały w mieście pod koniec XIX wieku, najbardziej znana była wytwórnia Recza. Była to też najładniejsza wytwórnia, której budynek jest tak podobny do willi właściciela, że trudno jest je od siebie odróżnić. A jakie jest dziś wino w Zielonej Górze i w całym województwie lubuskim? Można się o tym przekonać, odwiedzając zachowane do naszych czasów piwniczki winiarskie. Niektóre z nich, jak ta znajdująca się w XVII-wiecznym Domu Stanów Ziemskich, są udostępniane zwiedzającym podczas specjalnych okazji, np. w trakcie hucznie obchodzonego we wrześniu w Zielonej Górze Święta Winobrania. Jedne z najbardziej okazałych piwnic mieszczą restaurację Srebrna Góra.
To część dawnej, XIX-wiecznej wytwórni wina i winiaków braci Manigel. Dzięki prywatnemu właścicielowi to miejsce nabrało blasku. Dawny dom mieszkalny wytwórni mieści kawiarnię, a mająca ponad 50 metrów długości piwnica została przekształcona w 2 sale restauracyjne. Jest jeszcze jedna piwniczka, ogólnie dostępna o każdej porze roku. Znajduje się ona na zboczu wzgórza winnego. W tej współczesnej piwniczce można spróbować różnych rodzajów wina produkowanego w województwie lubuskim, a także się w nie zaopatrzyć i przekonać się, czy współczesne lokalne wina smakowałyby także Fryderykowi. Winorośl na wzgórzu winnym, czy drzewa na Alei Niepodległości lub na rynku to nie jedyna zieleń w mieście. Spacerując po Zielonej Górze, co chwila natrafiamy na parki, niewielkie skwery lub place z drzewami i fontannami. Jednym z takich miejsc jest Plac Słowiański. Siedząc na ławce nieopodal budynku sądu, trudno sobie wyobrazić, że do początków XIX wieku w tym miejscu znajdował się największy w mieście cmentarz Świętej Trójcy. W 1816 roku miasto zakupiło cmentarz i zniwelowało teren, tworząc plac targowy, który z czasem przyjął obecną formę. Wędrując po Zielonej Górze, odkryliśmy, że to nie jedyny cmentarz, który zniknął. Spacerując po malowniczo biegnących alejkach Parku Tysiąclecia, natrafiliśmy na budynek dawnego krematorium cmentarnego. Park to dawny cmentarz Zielonego Krzyża, który po likwidacji cmentarza Świętej Trójcy stał się głównym miejscem pochówków i pełnił tę funkcję do lat 50. XX wieku. Przy niektórych alejkach można natrafić na dawne groby. Pośród nich wyróżnia się monumentalny pomnik Georga Boichelta. Boichelt ze wspólnikiem zakupił w 1876 roku niewielką fabrykę zatrudniającą 9 pracowników, by w kilka lat jako samodzielny właściciel przekształcić ją w największy zakład w mieście. Firma Boichelta zasłynęła z budowy ponad 500 mostów, budowanych na terenie Niemiec, Serbii, Rumunii, Turcji, Japonii czy niemieckich koloniach w Afryce. Większość mostów, jakie w tym czasie zbudowano na Odrze i jej dopływach, była skonstruowana w jego zakładach, w tym słynny most grunwaldzki we Wrocławiu. W zielonogórskiej fabryce konstruowano także hale dworcowe, targowe, zabudowę portową w azjatyckiej części Stambułu. Wyprodukowano też 25 000 wagonów. Dla miasta ufundował też nowoczesny kościół z elektrycznym ogrzewaniem i elektrycznymi organami. Już po jego śmierci, w latach II wojny światowej, fabryka konstruowała okręty podwodne. Właściwie to były tylko fragmenty kadłuba, które były montowane w stoczniach położonych nad morzem. Zakłady pod nazwą Zastal działały nadal po wojnie, produkując wagony i lokomotywy. Najstarsze hale fabryczne z czasów Boichelta pełnią obecnie role magazynowe. Odwiedzając Zieloną Górę, warto też udać się na jej obrzeża, przede wszystkim do Zatonia. Zatonie to dawna wieś, włączona do miasta kilkanaście lat temu, gdzie znajduje się rozległy, liczący ponad 50 hektarów park, idealne miejsce do spacerów. Park powstał na przełomie XVIII i XIX wieku dzięki księżnej żagańskiej Dorocie de Talleyrand-Périgot, zwanej Dino. To również za jej sprawą XVII-wieczny pałac został przebudowany w klasycystycznym stylu.
Niestety pałac został zdewastowany przez Armię Czerwoną i popadł w ruinę, którą niedawno zabezpieczono, przykrywając szklanym dachem. Do pałacu przylega zrewitalizowana pałacowa oranżeria, gdzie można napić się dobrej kawy i spróbować pysznych ciast. Czas wracać do centrum. Zielona Góra to takie miasto, że nawet gdy niebo jest zachmurzone, nadal można zobaczyć gwiazdy. Co prawda w formie wirtualnej, ale za to jakże fascynującej. W mieście znajduje się Centrum Nauki Keplera, Planetarium Wenus. To cyfrowe planetarium, gdzie w specjalnej sali pod wielką kopułą można podziwiać fascynujące prezentacje nieba, galaktyk, gwiazd i planet Układu Słonecznego. W centrum jest wiele ciekawostek dotyczących astronomii, jak na przykład wagi. Po wejściu na nie można się dowiedzieć, ile człowiek by ważył na każdej z planet Układu Słonecznego. Nam najbardziej do gustu przypadł Merkury. Powoli żegnamy się z Zieloną Górą. Na zakończenie zapraszamy Was na krótki wieczorny spacer po mieście. Zielona Góra to miasto, w którym można dobrze odpocząć. Jeżeli nie zasubskrybowaliście jeszcze naszego kanału, to możecie to zrobić. Włączcie również dzwonek dla przypomnienia, że na kanale pojawił się kolejny odcinek. Możesz również dołączyć do grona naszych patronów. Wszystkie linki znajdziesz w opisie pod tym filmem. Dziękujemy i do kolejnego odcinka. W kolejnym odcinku zabierzemy Was do miejsca, w którym pojawiła się konstrukcja pana Boyhelta.